Jeżeli chodzi o tworzenie filmów na YouTube'a, wiele osób uważa, że aby stworzyć dobrze wyglądający i dobrze brzmiący film, potrzebny jest naprawdę drogi sprzęt, jak kamery, profesjonalne oświetlenie i profesjonalny mikrofon. Nic bardziej mylnego i w tym filmie pokażę Wam budżetowy zestaw, taki dla początkujących, do tworzenia właśnie filmów na YouTube'a. Dzięki temu będziecie mogli filmy tworzone przez Wasz telefon podnieść na zupełnie inny, lepszy poziom. Zapraszam. Do oświetlenia w moim zestawie do YouTube'a wykorzystałem dwa softboxy oktagonalne o wymiarach 90 cm, które dają bardzo równe i miękkie światło, o które Wam chodzi, bo chcecie mieć dobrej jakości film. Unikajcie źródeł światła, które są ostre, które są małe, ponieważ one dają najwięcej cieni, które nie są pożądane w Waszych filmach. I tak jak widzicie, softbox jest bardzo duży. Tutaj za mną ten softbox jest uruchomiony i widzicie, że to światło jest naprawdę miękkie i całkiem mocne. Tak jak widzicie, w środku jest żarówka E27, jest to żarówka o mocy 125 W, która tutaj ładnie wypełnia nam softboxa, dając ładne, równomierне światło. Plusem tego softboxa jest także to, że jeżeli wykręcicie tą żarówkę, to bardzo szybko cały softbox możecie złożyć, ponieważ jest to softbox z szybkim montażem. I tak jak widzicie, ten softbox dzięki temu zajmuje bardzo mało miejsca, więc jest łatwiejszy w transporcie czy łatwiejszy w przechowywaniu. I ten budżetowy zestaw składa się z dwóch takich softboxów, a teraz pokażę Wam, jak to wszystko ułożę, tak żeby uzyskać jak najlepsze oświetlenie. A więc mam już przygotowane dwa softboxy, a teraz umieszczę je po mojej lewej i prawej stronie, tak aby uzyskać ładne oświetlenie tego setupu za mną. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby kupić sobie w miarę dobrej jakości statywy oświetleniowe. Ja korzystam tutaj ze statywów bardzo tanich, one kosztują około 40-50 zł. Są to statywy, które pozwalają mi swobodnie przesuwać światło i mogę je ustawić w dowolnym miejscu, a dodatkowo mają regulację wysokości. I tutaj polecam Wam zainteresować się statywami, które mają minimalną wysokość na poziomie około 100 cm, a maksymalnie na około 2 metry. Jest to optymalny zakres, który pozwoli Wam swobodnie manipulować światłem i dostosować je do tego, co aktualnie nagrywacie. I tak jak w tym przypadku widzicie, one są ustawione na około 150 cm w tym momencie. Jeżeli przygotowuję setup, w którym będę siedział, jest to optymalna wysokość, ponieważ światło pada pod kątem około 45 stopni, dzięki czemu także mogę wykluczyć odbicia w moich okularach od oświetlenia. Jeżeli będziecie nagrywali stojąc, to wysokość około 2-2,20 jest tą wysokością, na której będziecie chcieli ustawić swoje oświetlenie. I tak jak widzicie, korzystamy już w tym momencie z naszego oświetlenia, które przed chwilką ustawiłem. I kolejną rzeczą, która będzie nam potrzebna, będzie statyw fotograficzny, na którym umiejscowimy nasz telefon bądź aparat, jeżeli taki posiadacie. I ja wybrałem statyw marki Velbon M47. Jest to bardzo fajny, lekki statyw, który, tak jak widzicie, jest niewielkich rozmiarów i można go zarówno wykorzystać jako statyw typowo stołowy, ponieważ jego minimalna wysokość jest całkiem dobra do tego, żeby go na przykład ustawić za monitorem komputera, ale dzięki temu, że ma trzysekcyjne rozkładanie każdej nogi, jest on odpowiedni także do tego, żeby go ustawić na ziemi i rozkłada się bodajże na wysokość nawet 150 cm. Do tego ten statyw posiada bardzo fajną głowicę wideo, dzięki której możecie nakręcić Waszym telefonem lub aparatem proste panoramowania w pionie czy w poziomie i całkiem dobrze to wygląda. A więc mamy już statyw, do tego będziemy jeszcze potrzebować uchwyt do telefonu. Jest to tani uchwyt, dzięki któremu możemy chwycić nasz telefon i dzięki któremu możemy go zamontować do stopki statywowej. Stopkę statywową wkręcamy po prostu w ten uchwyt i montujemy na statywie. Ok, a więc mamy już gotowy ten zestaw. Ułóżmy go zatem tak, żeby można było już zobaczyć podgląd naszego widoku. Jeżeli mam już telefon na statywie, to teraz przechodzę sobie do ustawień telefonu
i bardzo ważną funkcją jest wybranie odpowiedniej rozdzielczości w telefonie, dlatego możecie użyć albo rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę, albo rozdzielczość 4K w 30 klatkach na sekundę, jeżeli telefon pozwala Wam na takie nagrywanie. Kolejną rzeczą, którą powinniście zrobić zaraz po wybraniu rozdzielczości w Waszym telefonie, jest ustawienie odpowiedniego kadru i możecie to zrobić używając głowicy i ustawień statywu. Dodatkowo w większości telefonów w tym momencie macie dostępne 2 lub 3 obiektywy i macie obiektywy, które mają standardowe pole widzenia, jak to tutaj teraz włączone. Możecie także przełączyć się na obiektyw szerokokątny. Jest to obiektyw, który ma szersze pole widzenia, ale zazwyczaj jest gorszej jakości, lub możecie przełączyć się na teleobiektyw, czyli obiektyw, który ma funkcję zoomowania. Ja polecam Wam korzystać z obiektywu standardowego, który daje zazwyczaj najlepszą jakość i jeżeli potrzebujecie mieć szersze pole widzenia lub potrzebujecie mieć zbliżenie, to przesuńcie cały statyw z telefonem do przodu lub do tyłu. Więc to jest setup, który chciałem Wam pokazać. Jedną rzecz jeszcze muszę zrobić, czyli wyłączyć moje oświetlenie, które wykorzystuję do nagrywania aparatu z tamtej strony. Także zobaczcie, w tym momencie sobie wyłączyliśmy wszystkie światła i zostały tylko te 2 softboxy po lewej i po prawej stronie. I teraz widzicie, jaka jest jakość tego filmu nagrywana z aparatu tylniego, standardowego Xiaomi Mi 9T Pro. Mikrofon, który w tym momencie słyszycie, to jest oczywiście ten krawatowy, ale teraz przełączę się na mikrofon, który jest wbudowany w telefonie. I tak jak słyszycie w tym momencie, dźwięk z mikrofonu wbudowanego w telefon nie jest zbyt dobrej jakości. I bardzo prostym sposobem na poprawienie tego dźwięku, tak żeby był on klarowny, będzie wykorzystanie mikrofonu krawatowego i w tym miejscu gorąco Wam polecam mikrofon Boya BY-M1. Jest to mikrofon krawatowy, który posiada taki bardzo długi kabel. Na jednym końcu jest taka pchełka, którą wpinamy sobie tutaj, a drugim końcem łączymy się z telefonem. I tutaj łączymy się z łączem 3,5 mm. Jeżeli Wasz telefon nie posiada takiego złącza, to będziecie potrzebowali taką przejściówkę. Z jednej strony jack 3,5, z drugiej strony USB-C. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ mikrofon Boya BY-M1 może być wykorzystywany zarówno z aparatem, jak i z telefonem, dlatego musicie tym przełącznikiem tutaj ustawić odpowiednią funkcję. I ten mikrofon, z racji tego, że ma bardzo długi kabel, możecie go schować pod ubraniem i połączyć go z telefonem, tak żeby ten kabel nie był widoczny w kadrze. W tym momencie dźwięk na telefonie jest nagrywany przez mikrofon Boya BY-M1, który tutaj mam wpięty zaraz koło drugiego mikrofonu Rode Wireless Go i możecie posłuchać, jaka jest różnica w jakości tego materiału. Mam nadzieję, że słyszycie to, że jest lepiej, że nie ma takiego echa, no i że dźwięk jest po prostu głośniejszy i wyraźniejszy. Drugim plusem tego mikrofonu jest to, że jeżeli ja się będę zbliżał lub oddalał od telefonu, to ten dźwięk pozostaje na takim samym poziomie. Także jeżeli się odwrócę, będę coś na przykład chciał pokazać z boku, to cały czas będziecie mnie słyszeć tak samo. To jest ogromny plus tego mikrofonu. Jedynym minusem jest to, że on jest na kablu, więc niestety nie możecie za dużo sobie pozwolić, żeby gdzieś chodzić, żeby gdzieś pokazywać, bo cały czas będziecie ciągnęli ten kabelek za Wami. Teraz chciałbym Wam pokazać, jaka jest różnica w jakości dźwięku między tym mikrofonem krawatowym, a tym mikrofonem bezprzewodowym Rode Wireless Go. Mówię do Was używając bezprzewodowego zestawu krawatowego Rode Wireless Go i mikrofon, tak samo jak w przypadku mikrofonu Boya BY-M1, jest umiejscowiony tutaj pod moją szyją. Oczywiście jest kilka minusów, o których chciałbym Wam wspomnieć, jeżeli chodzi o szczególnie oświetlenie tego zestawu. Nie mamy niestety żadnej regulacji mocy tych lamp. Jedyne, co możemy zrobić, to przybliżać lub oddalać źródło światła, jeżeli tej mocy nam brakuje lub jest za dużo. Nie zapominajcie o takich rzeczach, które pomagają i szczególnie bardzo pomocny jest tutaj biały stolik, który odbija część tego światła i rozświetla moją twarz. Więc jeżeli tego stolika nie macie, możecie skorzystać z jakichś innych sposobów na to, żeby rozświetlić swoją twarz od spodu. I tutaj polecam Wam na przykład pianki modelarskie. Pianki modelarskie, które mają białą powierzchnię i które możecie ustawić
poza kadrem i one część światła będą odbijały i będą rozświetlały Wasze cienie. Także to jest taki mój pro tip dla osób, które po prostu doczekały do końca tego filmu. A więc doszliśmy do końca tego filmu i tak jak widzicie, to co uzyskaliśmy według mnie jest naprawdę na wysokim poziomie. Ja Wam tylko przypomnę, że słyszeliście w tym filmie porównanie tego mikrofonu krawatowego z mikrofonem Rode Wireless Go, którego częściej używam. I tylko powiem dla porównania, żebyście wiedzieli, jaka to jest skala budżetu, to ten mikrofon bezprzewodowy Rode Wireless Go jest droższy niż ten cały zestaw, który tutaj zmontowaliśmy. Niemniej jednak ten cały zestaw, który tutaj jest, pozwala uzyskać naprawdę bardzo dobrej jakości zarówno dźwięk, jak i obraz. Pozwala nam korzystać z naszego telefonu w dowolny właściwie sposób i jest to zestaw według mnie, który spełni oczekiwania wielu początkujących youtuberów, wielu osób, które chcą zacząć nagrywać live'y, czy po prostu chcą ładnie wyglądać przed kamerą w czasie na przykład telekonferencji. Także ja jak montowałem ten zestaw, to pomyślałem sobie, że miło byłoby Wam pokazać, że tym zestawem, tymi dwoma lampami można również robić ładne zdjęcia produktowe. Można ustawić sobie wszystko na stole i robić zdjęcia od góry, na przykład telefonem czy aparatem w takiej technice flat light, czyli wszystko na płasko. Dodatkowo, już nie w pierwszym filmie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością tego mikrofonu Boya BYM. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to softboxy Mitoya 90 cm. Softboxy, które bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły. Na początku chciałem ten filmik nagrać z softboxami 50 na 70 cm z tą samą żarówką, jednak gdy włożyłem żarówkę do tego softboxu i zobaczyłem, jak fajne jest to oświetlenie, to stwierdziłem, że nie, że warto dopłacić te chyba 40 zł różnicy na jednym takim softboxie i zainwestować w coś takiego. Dlatego gorąco Wam polecam te softboxy, te rzeczy, o których tutaj Wam wspomniałem. Dla jednych mogą wydawać się bardzo tanie. Ja uważam, że to są rozwiązania budżetowe, jednak naprawdę spełniające bardzo dobrze swoje zadanie. Takiego pierwszego zestawu, kompletnego zestawu do nagrywania filmu. Zachęcam Was także do odwiedzenia mojej karty społecznościowej. To jest taka zakładka na moim kanale, gdzie możecie porozmawiać ze mną. Możecie zobaczyć więcej ciekawych zdjęć z backstage'y, rzeczy, które mnie zainteresowały, udostępniam w formie linków. Także tam możecie zaproponować różne rzeczy, które chcielibyście oglądać na moim kanale, a których Wam brakuje. Ewentualnie możecie dopytać o rzeczy w ogóle niezwiązane z żadnym z wcześniejszych moich filmów i wtedy mam nadzieję, że Wam jakoś będę w stanie pomóc. Jeżeli chcielibyście, żebym opublikował nowe filmy, to także tam zadajcie pytania, zaproponujcie tematykę, która Was interesuje.